Siemano, witam wszystkich. Słonko w oko świeci, także fajnie. Łapacze słońca to lubią, jak to mówi mecenas on off-grid, chyba jakoś tak było. Ale u mnie kolejna część modernizacji, a dzisiaj bardziej tak ciekawostkowo związane z kolektorami solarnymi na rurach heatpipe. Bo dla tych, co nie wiedzą, całą modernizację robię u siebie znowu mojej maszynowni, także wjechał bufor 900 litrów zamiast 300 litrowego na wężownicach. Zaraz wam to wszystko pokażę. No i tutaj też na tych kolektorach troszeczkę doszło zmian, które już muszę poprawiać. Także tak, zacznijmy od tego. Tutaj mamy tak, 3 kolektory, 22 rury każdy, heatpipe, i finalnie jest 66 rur, tylko 7 zostało ściągnięte do grzania basenu. Także dzisiaj będę przenosił te rury. Tylko już sobie pozasłaniałem, żeby się nie nagrzało. I tak, przedtem glikol sobie płynął tak, że tam wpływał zimny, tutaj płynął, nagrzewał się i tam płynął długo, tam chyba z 14, czy muszę to wreszcie zmierzyć, ale około tam 13 metrów do zbiornika. W zbiornikach po wężownicach sobie tam podskakał i wychodził z powrotem. Teraz została zrobiona zmiana, zaraz tam wejdziemy. Zbiornik został przeniesiony z pompą ciepła do CWU i teraz glikol tak, tutaj wpływa zimny i tu się ma nagrzeć. I zobaczcie, już jest pierwszy problem, bo czujnik temperatury od głównej pompy mam tam na końcu. Nie dość, że nie ma tam rur, to jeszcze po prostu jest zacieniony i tam praktycznie nie ma temperatury, a ten czujnik, który tu został na samym początku, już prawie 80 stopni widział, także już trzeba tutaj będzie pokombinować. Ja mam w układzie dwie pompy obiegowe, główną i taką, że tak powiem, zapasową, awaryjną. I muszę zrobić to tak, żeby to, co wychodzi z pierwszego kolektora tutaj, bo na wyjściu, bo też czujniki muszę poprzekładać i tam sterownika muszę poprzekładać, to, co wychodzi tutaj ciepło z pierwszego kolektora, dam pod awaryjną, bo jak on mi się nagrzeje, to on razu mi rzuci po prostu ruch tego glikolu, ten drugi zobaczę, już później będzie kontynuował i tak się będzie to włączało, wyłączało. No i tak naprawdę tutaj tyle będzie tych zmian. Także zostały wymienione wszystkie te węże, rury, nie rury, bo tu było peksem, teraz jest rura karbowana, już solarna tak jak trzeba. I przedtem, tak jak widzicie, tutaj jest powrót, ale było zasilanie, szło tędy. Tutaj szło, tu. Tutaj nad bunkrem szło. Później tędy tu. O, się pompa włączyła. Tu. No i tutaj stał zbiornik 300-litrowy, który teraz stoi tutaj. O, tu jest schowany. Więcej światła. Co się dzieje tutaj już? O, włączyła się właśnie to, co mówiłem. Włączyła się dodatkowa pompa. O, tu jest dodatkowa pompa taka zapasowa. Dzisiaj czujniki też będę zakładał, tylko teraz idzie kalibracja. Powiem wam, kupiłem 10 czujników i jakoś tak strasznie za dużo na nich rozjazdu nie ma, także fajnie. Można będzie poprzyczepiać. I tak, tu jest pompa ta awaryjna, zapasowa na wyjściu z tych wężownic. O, tak wygląda układ. Mamy kolektory. Najpierw idzie do tego zbiornika 300-litrowego z pompą ciepła. Później idzie na wężownicę jedną. Później idzie na drugą. Wczoraj zbiornik napełniałem, także się tutaj troszeczkę pociepało. I jeszcze później wraca jeśli tutaj na powrocie będzie 40 stopni na razie ustawiłem, to zawód 3-drogowy przełącza i tutaj jeszcze w tą wężownicę dopiero wraca do kolektorów. Także teraz w układzie jest 1700 litrów dla kolektorów, także nie zakotuję tego, żeby nie wiem co. I tu jest cały czas modernizacja, także rozpierdzielnik. I tak, tu jest główna pompa obiegowa. Tutaj mamy zawód 3-drogowy. I kiedyś tutaj, o, dokładnie, był powrót, bo tutaj właśnie, tak jak widzicie, teraz jest zapięty powrót do kolektorów, tylko on idzie tu i tam. O, tam daleko. To teraz to jest zasilanie. I teraz tutaj mam bardzo krótki odcinek, bo tu zaraz za ścianą praktycznie są te kolektory. Także tutaj mam króciutki odcinek. Elegancko idzie prosto do zbiornika.
Dodatkowo został zastosowany zawór zwrotny, bo no, po prostu było wyciąganie ze zbiornika ciepła, także zawór zwrotny klapowy robi robotę i jak najbardziej. Także ciśnienie, bo to jest układ zalany, tylko ciśnienie glikolu, tak naprawdę jego ciężar. Tutaj robi ciśnienie, tam jest 0,2 bara, ale to mi pokazuje, że mam glikol w układzie, że mi nigdzie nie spierdzielił ten glikol. No i tak, słuchajcie. I dzisiaj tak, idę pierwsze co to trzeba będzie iść rur dołożyć. Później tu chyba jeszcze czujniki by pasowało jeszcze pozakładać, żebym widział jakie temperatury. Ale to testowo, bo chcę wiedzieć na tym zbiorniku właśnie jaki jest wzrost temperatury, nie? Także po to mam przygotowane tutaj kapilary. Tu są takie na 20 cm wrzucone. Mamy 9 cm rurki i reszta już jest w wodzie, także jedna kapilara, druga na środku i trzecia na samym dole, także będziemy mierzyć już elegancko w każdym momencie ten zbiornik. No i też chyba myślę opomiarować sobie wężownicę, bo tu są miedziane wężownice. Tu jest górna wężownica, czyli tak to co nie przejmie ten zbiornik ciepła, płynie sobie tu i wpływa sobie do pierwszej górnej wężownicy. Przez nią przelatuje, wychodzi na zewnętrzny, wpływa to, wpływa tutaj do dolnej wężownicy i później z niej wypływa już, to jest wspomagająca pompa i z niej wypływa, sobie płynie tam i tutaj i zawór trzydrogowy zarządza, albo puszczamy, się pompa ładnie włączyła, albo puszczamy obiekt tutaj na 500 litrowy zrzucamy, albo wracamy do kolektorów. Sterowanie u mnie to jest takie prosto analogowe, czyli tu jest czujnik różnicowy, tu jest zwykły czujnik, załącz, wyłącz i on jest właśnie od tej awaryjnej pompy i tu jest też zwykły czujnik. Ja sobie obserwuję właśnie jak te temperatury tu się zachowują, tylko jeszcze muszę poprzekładać te czujniki. Widzicie, teraz w tym momencie ten czujnik jest na samym wlocie do kolektorów i widać od razu, że jest spadek temperatury. Ten jest pomiędzy kolektorami, a ten jest na samym wylocie z kolektorów, także temperatura w zbiorniku jest już moment na T1 przeskoczy 43 stopnie, a na kolektorze jest 52 i ustawione jest tak, że różnica 10 stopni załącza pompę, różnica 5 stopni od tej, znaczy no więcej o 10 włącza pompę, więcej o 5 wyłącza. Także w takim zakresie na razie pracuję. Zobaczymy, czy może jeszcze to zmniejszę, zmienię. Będę wiedział na razie te testy. No i tak, i tutaj też myślę pozakładać czujniczki, żeby z ciekawości zobaczyć jak się to wszystko zachowuje, jak te miedziane wężownice oddają, bo jak na razie to one wyłapują to co wychodzi ze zbiornika. Oj, wróć, tu będzie prościej. To co na razie tu wpływa, bo pompa obiegowa jest jakieś 5 litrów ustawiona mniej więcej. I tak, to co tu wpływa na razie wszystko przejmie nam ten zbiornik, ale jak się nagrzeje to pomalutku zaczniemy to oddawać. Ale z drugiej strony na dnie zbiornika zawsze będzie te około 30 stopni. Już te 30 stopni będzie wędrowało do tego zbiornika i tutaj będzie ładowało go po prostu przez te dwie wężownice. I tak jak mówiłem dalej, jak już tu się 4 dychy zrobi na wylocie, to jeszcze będziemy ładować ten zbiornik. Zobaczę, może zmniejszę. Na razie to wszystko, powiem Wam, obserwuję. No i taka fajna właśnie sytuacja, że to co tu oddam, prawda, odparuje, pójdzie ciepło w górę. Jeśli będę chciał używać CWU, to z tego zbiornika pójdzie zimna. Tu się wstępnie nagrzeje w wężownicy do ciepłej wody użytkowej. Tu widzicie jest 3,4 m2, te mają po 1,7 m2. Wszystkie miedziane oczywiście. Tutaj sobie będzie leciało do tego zbiornika i będzie go już wstępnie podgrzewać, żeby w razie czego, jak już nie będzie słońca, wszystko pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej miała mniej do podgrzewania. No i w międzyczasie ten zbiornik też będzie pompą ciepła w sezonie grzany. Także będzie dużo kombinacji, jak widzicie, ciepłomierz. Tutaj wiszą na CW ciepłomierz, na CO ciepłomierz, tam będzie właśnie jeszcze od pompy ciepła, także to wszystko fajnie opomiarowane i będziemy działać. Dobra, trzeba się brać za rury, bo ja się jak zwykle zgadam, czas leci, a robota nie zrobiona. Ale nie, fajnie, tutaj idzie elegancko. Już cały układ ruszył, także tutaj widać spada, to nam wychodzi ogólnie u nas 39,3 pokazuje.
że jest na kolektorze. O, widać, druga pompa zareagowała. Tu jest ustawiona na razie 70 stopni pomiędzy kolektorami i to jest właśnie dobre. Przy takim długim układzie ta druga pompa zareagowała i ona goni. Tu jeszcze trochę ten układ zapowietrzony, ale on się już odpowietrza, jak się glikol zagrzeje, będzie prościej. I ona właśnie goni na pełnym gazie, podgania to wszystko, a ta pompa sobie delikatnie pyka. Ale jak już te czujniki poprzekładam, to wszystko to będzie troszeczkę lepiej reagowało i no jak rur dołożę, to tam też się ruszy. Ale po to to właśnie jest, żeby podgoni, pochodzi tyle ile ma pochodzić, ona już zobaczcie, to jest ustawione tylko od 2 stopnie różnicy. Ona ma tylko pilnować, żeby wyżej 70 stopni, 72 glikol nie wychodził, ma to wszystko gonić. Bo to jest taki duży zład wody, że nie ma potrzeby wysoko tego glikolu trzymać, a im niższe temperatury, tym wyższa sprawność całego układu. I to sobie tak fajnie, no spokojnie działa. Dobra, do roboty. Pierwsza rura wyciągnięta. I co trzeba zrobić, jak się taką rurę wyciągnie i chce się założyć gdzieś indziej? Trzeba dołożyć pasty termoprzewodzącej. Ja mam jakąś taką pastę i jeszcze z kolektorami przyszły, także to jest najważniejsze, bo to przynosi nam energię. Także tego dziobka, o tutaj mamy tę całość, żeby ktoś nie wiedział, jak rura heatpipe wygląda. Jest taki termosik, w którym jest kręcik. O. I jeszcze tam jest taki radiatorek w środku, także bardzo fajny temat. I teraz tego dziobka trzeba wysunąć i zaraz nic jedzie. O. I wsunąć tam. O, w tamte. Nie wiem, czy to będzie widać. Tamte tematy. Bo tam w tamtejszej nie płynie glikol. I słychać, to wy tego nie będziecie słychać, ale słychać jak te rury pracują. To tak teraz trzeszczy to cały czas. Bo w środku w tym to nie jest pręt miedziany, tylko jest rurka. Tu jest albo alkohol, albo jakieś inne jeszcze ustrojstwo. I on cały czas płynie góra dół i sobie przenosi ciepło. Dobra, do roboty. No i tak, wszystkie rury są założone. Byłem właśnie zerknąć, także pompa poszła na full na obieg i jeszcze jakieś mi się powietrze w układzie ogólnie zbiera, także muszę puścić pompę na full, bo tutaj na wylocie miałem prawie 98 stopni glikol. Także no, tak jak mówię, układ dopiero mi się teraz zagrzeje. Idę puścić dwie pompy na full i niech to gonią na okrągło. Niech to powietrze jeszcze wyrzucają, bo ja tutaj muszę przerobić. Ale przy okazji... Oj, światełko. Zobaczmy jak tu off-gridowa instalacja pracuje. Także 2,4 kW paneli się 2 kW sobie fajnie coś dają. Już dzisiaj 1,5 kWh zrobiły. Także pchamy na spokojnie bateryjki, bo bidusia straszna, jak widzicie. Wyczerpane, także pragną słońca, niech się ładuje. A ja idę tutaj. Idę na tą pompkę ustawić jeszcze niższą temperaturę, bo mi spadło. Czy już spada? O nie, już jest 93. Już zaczyna spadać, także na razie na spokojnie widzę. Nic się nie dzieje. Wchodzi 28. Drugi, nie pamiętam, w której stronie czujnik jest. A na wylocie mamy. Ja to bo przedstawiam czujniki, to już będzie pokazywał jak trzeba. A już 91,5, także spada. Bo tą pompę obiegową, miałem ustawione tak jak zawsze, że ona tak się, tam się kręciła na spokojnie. A ja mogę nią tutaj regulować jej prędkością. Albo dać jej mniej prądu, albo dać jej więcej prądu. Także damy jej więcej prądu. Zapnę jeszcze tą drugą tutaj w obieg i niech gonią obydwie. Także na spokojnie, jak to mówię, cały czas obserwacja. A przy tak rozbudowanym układzie, no mówię, tutaj najgorzej było te odpowietrzyć te wężownice. Dlatego tutaj mam taki przelew do przerzucania. Ale myślę tutaj jeszcze zrobić dynamiczny temat. Dlatego, że tutaj mam zawór zwrotny. Jak wsadzę tutaj dwa trojaki i dwa zaworki normalnie, bo ja nie chcę nigdzie blokować przepływu, to będę sobie tutaj tłoczył, a tutaj zawór mnie nie puści i na hama będzie musiał wszystko przejść i wyjść. Jakąś pompę obiegową się zrobi, coś tam i trzeba będzie taki temat zrobić, a na razie jak się glikol rozgrzeje, to wszystko ruszy i będzie fajnie działało. Także
Biorę się teraz i przestawiam czujniki tam, gdzie właśnie mają być. No i chwilę pompę pogoniłem, już nawet 90 jest 61, także biorę się za przekładanie czujników, temperaturki i już idziemy. I tak, czujnik główny tamten, mam w dobrym miejscu, a teraz tu mam tak założone, że mam w tym momencie jeden tutaj na wyjściu z tego i drugi na wyjściu z tego, ale w tą stronę. I teraz tak, z tego kolektora przełożę na ten kolektor i tutaj zamienię sterowniki po prostu, także ten kolektor będzie pilnował teraz temperatury dla pompy tej dodatkowej, a ten muszę po prostu przedłużyć i wyrzucić sobie tutaj aż na wyjście z tego, bo muszę widzieć, ile mi podnosi pierwszy, ile mi podnosi drugi i o ile mi podnosi trzeci kolektor, także to fajnie do testów później się przydaje. Także co, do roboty. Zrobiłem troszkę opomiarowania zbiornika, także ten czujnik z dołu jest tutaj, się nie trzeba było chylać za każdym razem niepotrzebnie. Na dole w zbiorniku jest 28, dobra, mówię, że 20 stopni. Środkowy mamy tutaj, czyli po kolei, na środku 22 i u góry też 22. Tutaj będą zakłócenia, słuchajcie, bo tutaj na górze, tu jest wężownica do CW i na razie do tej wężownicy wpływa z tego zbiornika, trzeba było zobaczyć ile stopni, na pewno nie jest za ciepło, już mówię, jest, ok. Mam 19 stopni wpływa z tego zbiornika. No i tak naprawdę podbiera z tych 22, płynie dalej już do tego 300-litrowego. Także już zaczyna się, że tak powiem, mieszanie. Woda jest używana w domu, także mogą być różnice, ale ja tutaj patrzę po całym stopniu, bo dlatego były te sparowane te wszystkie czujniki, żeby w miarę wybrać takie pary, co jest nieduża rozbieżność. I jak na razie tam mamy 2 stopnie różnicy do połowy. Nie ma różnicy za bardzo, na samym dole jest najzimniejsza. I tu też już wstępnie, na razie tak na sztukę, bo ja muszę jeszcze sobie wszystko zobaczyć, co tam nie cieknie, także to musi połapać temperatury, będzie ocieplone. Interesuje mnie właśnie tak, to co wchodzi do zbiornika teraz, tego 300-litrowego, czyli to co wchodzi do tamtego zbiornika, to mamy tutaj, wchodzi 85 stopni, w zbiorniku jest 50 i to nam mówi tutaj ile wychodzi z tamtego zbiornika, bo tu jest właśnie przejście, strata tam może będzie z 1 stopnia, może nawet nie, także 31 stopni wychodzi, to też płynie poprzeniosę i później będą dalej, ile wychodzi tutaj dalej i tak etc. No i temat tutaj muszę przerobić całe sterowanie, znaczy może zasilanie tego sterowania, bo różnicowy jest sterowany z tutaj właśnie zasilacza buforowego, a te dwa są z zasilacza normalnego. I muszę na wszystko dać jedno zasilanie, żeby ten drugi, który steruje teraz dodatkową pompą ciepła, mógł też z trzecim sterować, także jak na wyjściu zepnę te dwa wyjścia do kupy, to się nic nie dzieje, bo wszędzie będzie dalej to samo 12V, a wtedy pompą obiegową będę mógł sterować i z wyjścia z pierwszego kolektora i z drugiego. Także będę miał załatwiony temat. Jakby mi ta pompa obiegowa padła, to tam mi się temperatura jakby mi pompa obiegowa padła, to tu się zwiększy temperaturę, będzie dalej pchało. A temat właśnie, który się nowy pojawił na rano, czyli jak tutaj mi się pojawi temperatura, to się załączy ze sterownika pierwszego, właśnie ta wstępna pompa i to wszystko podgoni. Także takie kombinacje, ale jak to się wszystko pospina, to będzie już elegancko działało. Dobra, tutaj na razie się grzeje fajnie, wszystko elegancko. Idę sobie jeszcze czujniczki poprzepinam i idę robić tam pająka właśnie pod te wszystkie czujniki. Jak się zrobi to na zewnątrz, to jest o wiele prościej. Kolejny krok to temat histerezy pomiędzy zbiornikiem a kolektorami i powiem Wam, przemyślałem temat i teraz jest tak. Pompa obiegowa włącza się jak jest więcej jak 5 stopni między zbiornikiem a już się zawiesiłem, pomiędzy kolektorami a zbiornikiem
i wyłącza się na tej samej. Nie daje żadnej histerezy. Trzymam się w jednej temperaturze, bo jak już się pojawi, na przykład tu jest 50 stopni, tu się pojawi 55, to jak cały układ ruszy i ruszy to wszyściusieńko, co jest tutaj, słuchajcie, w rurach, to temperatura się podnosi i później czekam, aż mi zejdzie dalej do różnicy 5 stopni. Także trzymam się na sztywnej różnicy teraz 5 stopni i to będzie jednak, wydaje mi się, najlepsze rozwiązanie, bo nie będę musiał wysoko czekać, żeby mi się później cały układ nagrzał się i później trzeba gonić, prawda? Bo tutaj z tej strony się nagrzało, przyszło słońce, a z drugiej strony zaraz się coś innego narobiło. Także tak to wygląda i z drugiej strony wychładzanie, te 5 stopni różnicy wtedy będzie w sam raz, żeby też już nie wychładzało zbiornika i będę sobie to dalej obserwował. Pająk przygotowany, także teraz będzie zasilanie na 3 sterowniki już z jednego miejsca. Masy też, tutaj sobie zostawiłem jeszcze mosteczek, bo będę musiał masę do tej drugiej pompki obiegowej jeszcze osobno tutaj puścić. I aha, kurde, miałem 2 masy zostawić. Tu jest jeszcze od tej głównej pompki obiegowej, także muszę ściągnąć tą koszulkę. I tutaj też trzeba tą drugą masę jeszcze będzie podpiąć, ale to ok. Także ten jest główny, a tutaj będzie mostek między jednym a drugim. I czy się pojawi na tym, czy się pojawi na tym. Oczywiście to będzie zadana temperatura ustawiona. To odpowiednia ten albo ten włączy właśnie dodatkową pompę obiegową, żeby to wszystko podgonić, bo no ta zmiana obiegu jednak zrobiła tutaj mały problemiś. Kolejny temat. Obserwuję sobie to wszystko i ten regulator już stąd wyleci. Pompa idzie normalnie na pełnym gazie. Ona ma przy tych 12 V około 15 litrów na minutę przepływ. I powiem Wam, no już tak chodzi chyba z pół godziny. I zobaczcie, na kolektorze jest dalej 70 stopni, w zbiorniku jest 56. Także już wielkość tego całego układu nie przeszkadza, nawet wymaga, żeby podgonić ten glikol, bo tutaj długa jest rura. Słońce dzisiaj takie dosyć intensywne świeci i co mi tutaj po prostu nie zostanie, to pójdzie w tę wężownicę i to nie zginie. I w tym momencie właśnie, tak jak mówiłem, 70 stopni idzie zbiornik 300 litrowy. W nim jest 56 stopni. I z 300 litrowego wychodzi tutaj na wężownicę już 47 stopni. I przechodząc przez te dwie wężownice, przez jedną i przez drugą, to tutaj widzimy, że wychodzi 23 stopnie z powrotem na kolektory. A w zbiorniku na dole jest 22. Także ten czujnik jest gdzieś tak na poziomie chyba wylotu nawet. Tak, o, czujnik jest na poziomie wylotu. Także tutaj kwestia błędu pomiarowego, czyli wyłapuje praktycznie, słuchajcie, całą energię, a na środku zbiornika i na górze na razie się trzymają takie same temperatury. No i rośnie do góry, już jest 26, prawie 27 stopni, także to co tu wpada, te 47 teraz już nam podgrzewa. No i dobrze, i cieszy mnie to bardzo, także nie wiem co teraz będę robił. Idę rozciągnąć linkę i podczujniki wszystko sobie przygotować, także idę. No i okablowanie ogarnięte. No, po staremu zostało. Tutaj był zapas, bo tutaj kiedyś inne kolektory stały zupełnie w innym kierunku, ale czujniki wszystko zostało, także na razie rozciągnąłem, to mi dostało do jednego, drugiego kolektora, do trzeciego tam idzie już od tamtej strony. Kiedyś trzeba będzie wszystko puścić od tamtej strony, bo już to lata jest po prostu, te przewody tutaj są. Także mamy teraz pierwszy, drugi, trzeci kolektor. Oj, się rozwiało coś. I tak, już słońce jest w takim kierunku, że może się tam jeszcze od czasu do czasu coś uruchomi. Już wszystko poprzestawiane. Będzie widać, o ile podnosi pierwszy kolektor, drugi, trzeci. Na schemacie będę musiał zobaczyć na to odwrotnie, to będzie pierwszy, drugi, słuchajcie, trzeci. I tak, takie delikatne podsumowanie dzisiaj. Zbiornik 300 litrowy.
jakieś 45 był start, mamy 56, także o 10 stopni. Coś tam była woda używana. Tak z ciekawości, zbiornik 900 litrów z 22 do 30. Na dole chyba też było 22. Zobaczcie, tu jest 24, także na spokojnie to już będę izolował, bo testy porobione, nic nie przecieka. Także tutaj dalej mam jeszcze trochę tego fartucha w kauczuku, takiego fajnego, że wszystko tu się kauczukiem zateguje. I zobaczymy, ile dzisiaj wyprodukowało nam energii elektrycznej z tej instalacji 2,4 kW, bo kolektory, te co widzieliście, zajmują tyle samo co te panele pod spodem. Taką samą powierzchnię metrów kwadratowych zajmują, także dlatego mam te porównania tutaj ciekawe. I dzisiaj mamy, słuchajcie, dzisiaj mamy z PV-ki, zrobiło nam 11,5 kWh, także jak komuś się chce, to może sobie przeliczyć, ale zbiornik 900 litrowy liczę podniesienie o 1 stopień 1 kWh. Tak mniej więcej to wychodzi ze stratami, które tam są gdzieś generowane. Także już na zbiorniku by było jakieś 9 kWh, a 300 litrowy trzeba było przeliczyć. Tam jest 10 razy 0,3 jakieś, to tak coś ponad 13 kWh w wodzie i była jeszcze woda używana. I na to też już będę miał pomiar, bo to już działa. Także mamy ciepłomierz tutaj, tu. No, trzeba pomału materiał kończyć, bo się znowu zrobić strasznie długaśny, a niepotrzebnie. Tak jak z 500 litrowego wychodzi, wchodzi na ciepłomierz, idzie na wężownicę, tu się podgrzewa i wychodzi nam górą. Czyli ten drugi czujnik to liczy. I zobaczmy w przepływie, jak to wygląda. Weźmiemy wodę samą gorącą i tak mocniej klikać. To już tyle, ile metrów sześciennych chyba wyszło. I tak mamy. Czy to jest wchodząca, czy wychodząca? Bo już teraz nie wiem. A nie, dobra, to jest wychodząca. Mogło być najpierw na odwrót. Także to się chwilę musi bujnąć. Ale jak na razie wychodzi 29, bo zbiornik jest 30, a wchodzi do zbiornika 20. Mamy tak, deltę mamy pomiędzy wchodzącą a wychodzącą 10 stopni. Już nawet nam rośnie. Metry na godzinę i no prawie 500 litrów leci takim kranisiem, jakby się komuś wydawało, to 500 wyleci i wyciągamy tą wężownicę 4,8 kW energii. Tylko to musi chwilę, że tak powiem, polecieć, żeby tutaj zaczęło spadać, się stabilizować. Także będą na to testy. Ja to sobie będę obserwował, jak się dzieciaki pójdą kąpać, bo one lubią siedzieć i się pluskać. No i wtedy już nie ma tak, że właśnie idzie tak woda na full gorąca, tylko jak jest woda do kąpania, to ustawiacie jakąś na pół. No zobaczmy z ciekawości już. Jest taka w sam raz. Także już przy mieszaniu jaka jest różnica w przepływie. Już jest tylko 400 litrów, 255. No on ma chyba, nie wiem, co 10 sekund jakoś tak odnawianie. Poczekamy chwilkę, się uspokoi. No, także tu już by było 220 litrów idzie. Już teraz wyciągamy 2,4, 2,3 kW i teraz już na spokojnie 29. Powinno tam 1 stopień różnicy tak naprawdę w przekłamaniu tych czujników chińskich tutaj do przepływu. Tutaj jednak jest mierzone w przepływie wody centralnie, a czujniki są powkładane w kapilary. Także jak na razie bardzo fajnie. No ale to będą testy. Wchodzi 20, dalej 8 stopni różnicy, także wężownica robi robotę. Przypominam, wężownica ma powierzchnię 3-4 m2, także bardzo duża wężownica i miedziana. Pyk, mamy 2 kW wychodzi energii. No i już, dobra. Zamykamy wodę. Szkoda wody, się lała niepotrzebnie. Dobra, słuchajcie. Jeszcze jedna rzecz. Widzicie. Znowu zmiana.
Zmiana przez to, że pompa obiegowa teraz jest na pełnych obrotach jej, to wróciła histereza i tak, wyżej od temperatura zbiornika, że tak powiem, jest 50, to pompa biegowa załącza się przy 60, wyłącza się przy, już wam mówię, muszę to w głowie przeliczyć, bo nie pamiętam ile ustawiłem, przy 4 stopniach wyżej od zbiornika. Tak jak mówiłem właśnie, cały czas fajnie, że dzisiaj taki dzionek był intensywny z tym słonkiem, trochę tak. Ustawał, układ włączał się i mogłem sobie wszystkie parametry po ustawie, także już mam praktycznie to, słuchajcie, ogarnięte i no i tyle. Co wam będę tutaj więcej was zanudzał. Oj, świeci mi tutaj to. To mi świeci, to mi świeci. Dobra, nieważne. Ja idę ogarniać temat dalej, bo trzeba podłączyć bufor pod chałupę, żeby zacząć się dalej bawić kolejnymi tematami, ale już układ solarny mam ogarnięty ze sterowaniem, tylko zostało, jak już słonko zajdzie, te zasilania poprzekładać, a jest chwila, moment, 20 minut i będę miał wszystko już wtedy tak jak trzeba, według mnie, tak jak trzeba. Także słuchajcie, szczęścia, zdrowia, pomyślności, wszystkiego najlepszego, dużo słoneczka, deszczu takiego spokojnego, nie tam ludzi pozalewało. No i tyle, ja lecę z tematem dalej, także trzymajcie się ciepło. Cześć.